Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Pewnie już zaczęliście oglądać jakieś testy na moim kanale z Huawei'em P60 Pro. No was pewnie zdziwiło, że co to się dzieje, że w Huawei'u mamy usługi Google'a. Tak, można to zrobić. W tym roku kolejna apka przychodzi nam z pomocą właśnie, żeby sobie mieć dostęp do tych usług, czyli móc zainstalować co się chce, wyszukać co się chce, po prostu korzystać z całej bazy aplikacji, które właśnie wymagają usług Google'a do działania, czyli takich rzeczy jak mapy, gdzie spokojnie możecie sobie się nawigować, korzystać z YouTube'a. Myślę, że oglądamy się na YouTubie, więc większość z was z niego korzysta, więc przydatna sprawa, ale też różnych innych aplikacji, czy też właśnie gier, które wymagają go, na przykład w LoL'a już pogracie. Na poprzednim w przypadku zeszłorocznych modeli, jak mnie pamięć nie myli, nie było tak łatwo, jeżeli chodzi o usługi Google, trzeba było kombinować, a i tak nie wszystko działa. Zresztą w tym roku też nie ma pełnej kompatybilności ze wszystkimi aplikacjami. Może poczekajmy chwilę, aż się nam LoLek odpali. Widać, że można wejść, ale na przykład TripAdvisor, mimo że mamy dograne usługi Google, nie zadziała. Wiecie, nie wszystko zadziała, zresztą tematami płatności i bankowymi to bym sobie głowy nie zawracał, jeżeli nie ma natywnej aplikacji pod Huawei Mobile Service, bo to wiecie, bezpieczeństwo, a to jest dodatkowa apka, która tworzy wam usługi Google'a. Wiecie, z takimi rzeczami trzeba uważać, ale tak to, nie wiem, wszystko działa, Glovo działa, Ubera zamówicie nawet, bo wiecie, wszystkie te aplikacje, które są uruchamiane to jakby wirtualnie, widać je przy uruchomieniu, takie coś się wam pokazuje, ale cóż to jest? O co chodzi? Czego tym razem używać? A mianowicie używać czegoś takiego jak Gbox, jakkolwiek to nazywać. Gdzie znajdziecie Gboxa? Gboxa po pierwsze znajdziecie w App Gallery nawet przy instalowaniu niektórych aplikacji będzie wam jego proponowało. Zobaczmy sobie Gbox. Jest, widać, że 37 milionów już instalacji, więc wiecie o co chodzi, wszyscy tego używają, tylko jest mały problem, bo w App Gallery na chwilę obecną, na czas nagrania tego filmu, macie wersję 1.4.6. Ja mam wersję 1.5.0 i w niej w końcu pokazuje się sklep. Tak to pozostaje wam tylko część aplikacji, którą tu widzicie i czasami niektóre wtedy daje się wyszukać. Ale jak wejdziecie na stronę producenta tej aplikacji, czyli na Gboxa i ściągniecie plik APK, żeby sobie zainstalować ręcznie, zainstalujecie tą wersję 1.5, wszystko zaczyna pięknie działać, bo możecie sobie normalnie wejść do sklepu Google'a i nie wiem, wybrać co chcecie, zainstalować Netflixa, zainstalować cokolwiek tutaj wam będzie się chciało, nie wiem, Disney Plusa, wchodzicie, działa to normalnie, można korzystać. Jest, czyli ja Gmaila w ogóle tu się odpaliłem, pewnie też jest normalnie Gmail, po prostu do wyboru, do koloru, wszystko co jest od Google'a działa. Działa też większość aplikacji, chociaż są wyjątki, czasami możecie trafić na coś, co nie zadziała, i na to nie, tak jak tutaj ten TripAdvisor, nic na to nie poradzicie. Ale cóż, prosta sprawa, wchodzimy najlepiej przez stronę, link wam dam w opisie, instalujecie Gboxa, logujecie się tam swoim kontem Google'a, takim specjalnie założonym, tylko fejkowym, żeby w razie czego było na tym telefonie, i można działać. Z bankowymi rzeczami, jak już powiedziałem, byłbym ostrożny, bo to nie jest certyfikowana rzecz przez Google'a, więc wiecie, przezorny zawsze ubezpieczony, ale do jakichś pierdół, za przeproszeniem, normalnego oglądania, korzystania z jakichś rzeczy mniej istotnych niż tematy bankowe, jak najbardziej możecie korzystać, bawić się i w końcu też grać, bo już praktycznie wszystkie gry, których mogło wam brakować, właśnie otóż to używając Huawei'a bez usług Google bądź kombinując z jakimiś innymi metodami, bez problemu odpalacie, cykacie i gracie, więc tak wygląda moim zdaniem chyba najlepsza opcja na usługi Google'a na telefony Huawei'a w 2023 roku, czyli po prostu instalujemy Gboxa i się cieszymy, gramy i działamy. Tyle z tej strony. Macie jakieś pytania? Piszcie. Więc usługi Google'a i nawet sam sklep
na Huawei P60 Pro spokojnie będzie działać. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!